Siemanko, dzisiaj kolejny odcinek z konstrukcji, następna bardzo ważna rzecz, czyli kolejność wykonywania prac. Przechodzimy od razu do konkretów. Kolejność wykonywania prac jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ możemy potrafić zszyć, możemy potrafić skonstruować wykrój do jakiejś konkretnej rzeczy, ale końcowo może być tak, że nam dalej coś nie wychodzi. I może to być spowodowane tym, że wybraliśmy właśnie złą kolejność szycia. Niektóre elementy niepotrzebnie być może na siebie zachodzą. Można coś pozmieniać w konstrukcji. Poprawiam się, żeby było lepiej widać. Zamiast ołówka długopis. No i wracając do tego tematu, wykonamy ponownie poduszkę, ponieważ ten temat jest trochę bardziej rozbudowany niż mogłoby się wydawać. Na poduszce, tą, którą mam dzisiaj dla Was przygotowaną, będzie to dość dobrze widać, ponieważ jeśli wybierzemy zły sposób szycia, no to zamiast właśnie przyjemności z szycia pojawią się nerwy, popsuty materiał, popsute wyroby i ogólnie będziemy chcieli wyrzucić maszynę do śmietnika. Więc standardowo poduszka 40×40 i teraz powiedzmy, że chcę zrobić poduszkę, która będzie zbudowana z takich elementów. Najlepiej nieregularnych. Teraz właśnie najważniejszą rzeczą jest w tym, żeby przemyśleć, w jaki sposób będziemy przeszywali te poszczególne elementy. Można było pomyśleć, że zaczynam od dołu i doszywam poszczególne kawałki do siebie. Tylko teraz właśnie popatrzmy, bo jeśli zszyjemy ten kawałek z tym, na tym odcinku, w którym one się łączą, to później doszywając ten element do tych dwóch, mamy jedno przeszycie, które się łączy z tym i drugie przeszycie pod takim niezbyt przyjemnym kątem, żeby połączyć te dwie części. I później kolejno ten kawałek, podobnie są dwa przeszycia, jedno tutaj, drugie tutaj i następne znowu jest ta sama sytuacja. A teraz weźmy od góry, gdzie zszywamy najpierw te trzy kawałki ze sobą, czyli mamy jedno przeszycie, które łączy te dwie części. Później mamy kolejne przeszycie, które łączy następny element z tymi dwoma. I teraz mamy właśnie taki element. I ponownie, jeśli doszywamy tą część do całości, mamy znowu tylko jedno długie przeszycie i otrzymujemy już taki panel. Następnie doszywając ten element do całości, zszywamy już dwie części, ale otrzymujemy jeden długi szef. Dzięki temu nie mamy takich trudnych przeszyć, gdzie musimy pod kątem tu przeszywać na dwa osobne szwy, tylko wykonujemy jedno przeszycie, które łączy trzy elementy ze sobą. Więc ta część dołącza do całości i później jest taka sama sytuacja. Ten element znowu się łączy jednym długim szwem z tymi dwoma. I tak do końca możemy szyć taki rękaw w nieskończoność. Jest to przyjemne, jest małe ryzyko na jakieś pomyłki, na jakieś problemy z szyciem, jak na przykład takie różne wcięcia, narożniki. Tutaj jest akurat rozwarty kąt, ale jeśli byłoby to na przykład takie przeszycie, no to byłoby dużo gorzej. Więc przy szyciu każdej rzeczy oraz przy konstruowaniu jakiegoś wykroju warto brać pod uwagę i już myśleć o tym, jak będę zszywał te poszczególne elementy, czy nie da się tego rozwiązać inaczej, poprzesuwać te niektóre warstwy, czy podoszywać je wcześniej do innych elementów, żeby kolejno zszyć jak najmniejszą ilość warstw
I no i żeby to przeszycie było dla nas przyjemne. Więc teraz powycinam te elementy, pododaję zapasy na szef i wykonamy taki panel w całości. Zapasy na szef pododawane, więc teraz zajmiemy się wycinaniem elementów. Wyznaczyłem sobie, który element z jakiego koloru bym chciał zrobić i teraz odrysowuję. Elementy na poduszkę wycięte, więc teraz przechodzimy do maszyny. Ale zanim zacznę zszywać już gotowe elementy poduszki, to chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Znamy już dobrą kolejność zszywania, ale jak zwykle trzeba zwracać uwagę na detale. No i teraz właśnie będzie taki detal, czyli standardowo byśmy to złożyli równo krawędzią wzdłuż i tak, żeby narożniki na końcu się schodziły. No i przeszywamy tutaj linią na centymetr. No i teraz czemu znowu nam tu wyszło nierówno? Tutaj jest też nierówność. Jeśli byśmy w ogóle przyłożyli ten czubek do tej krawędzi, no to byłoby jeszcze bardziej nierówno. Różnica byłaby wtedy w okolicach centymetra, czy nawet 1,5. Także jeśli ktoś oglądał odcinek o zszywaniu łuków, no to tam też o tym wspominałem. Tutaj na przykład mamy równą krawędź z każdej ze stron. To dlatego mamy równe, że te części nie składamy rogami razem, tylko musimy je tak ułożyć, żeby one z tą krawędzią były na równo, a tutaj te brzegi krawędzi schodziły się dopiero na centymetr od tej strony. Dlatego otrzymujemy wtedy tutaj równą krawędź. Zszywamy więc pierwsze części poduszki. Tutaj tak układam, żeby one się przecięły na centymetrze i przeszywamy. I od razu drugi komplet. Teraz doszywam kolejny element. No i właśnie tutaj będzie sytuacja, będziemy musieli to zaszyć w ten sposób, tak żeby ten szef właśnie dopiero zaczynał się na centymetrze i te tkaniny były skrzyżowane też na centymetrze. Mamy już złączone 3, więc teraz dokładamy 4. Teraz jeszcze porozszywam wszystkie szwy. Rozszyłem te długie szwy, ponieważ mam tu sporo połączeń i dzięki temu ten panel będzie w tym miejscu równiejszy. Jeśli chcielibyśmy jeszcze porozszywać te elementy, no to trzeba to zrobić przed tym, zanim wszyjemy tą część. Tak, żeby te końce szwów właśnie były pod tą tkaniną jako zapas. Doszywam teraz kolejną część. No i tu można byłoby znowu rozszyć, ponieważ ta tkanina jest najsztywniejsza z tych wszystkich i ona będzie nam wymuszała też ułożenie tych pozostałych elementów. Jak widać, ona nie chce tutaj za bardzo się odkształcić, a że ta jest miększa, no to ją właśnie deformuje. No i teraz mamy znowu opcję rozszycia tych zapasów na szef, ale tutaj będzie już grubo, więc możemy zostawić tak jak jest i na to położyć naszą tkaninę. I wykonać tutaj pojedyncze tylko przeszycie. Nie podwójne jak było tutaj, że przeszywałem z dwóch stron, tylko po prostu doszyję tą tkaninę do tego zapasu, który jest pod spodem. Kolejny element skończony. Jak widać, mamy różne możliwości. Tutaj jest bez rozszywania, tu jest z podwójnym rozszyciem zapasów, a tu jest tylko rozszycie z jednej strony do podwójnego zapasu. Doszyjemy teraz tą część i zostanie tylko tutaj jeszcze ostatni trójkąt.
Doszywamy teraz ostatni element. Dwie części poduszki mam gotowe. Tak to się prezentuje. Obcinamy teraz te części, które wystają. Teraz pozostaje mi wszyć zamek. Zapraszam w tym miejscu na odcinek o wszywaniu zamka albo do któregoś odcinka z poduszki. Tam też to wszystko szczegółowo pokazywałem. Tutaj już, żeby zbędnie nie przedłużać, wszyję ten zamek i od razu przejdziemy za moment do obszywania boków. Zamek mam szyty, więc teraz obszywamy boki i górę. Tak to wygląda od środka. Nawet zgrabnie to wszystko poszło, bez większych problemów. Choć miejscami było dość grubo. Tu można było to rozszyć, ale nie trzeba. Te tkaniny są akurat na tyle miękkie, że one fajnie się ułożą. Gorzej z tymi, które mają pod spodem filc. One są dużo bardziej sztywne i będą nam deformowały właśnie te dużo cieńsze. No i wywracamy. Tak się prezentuje cała. Od góry wygląda tak. Od dołu ten wzór nam się ładnie schodzi. Kolejna poduszka skończona, a przy okazji sporo nowych informacji na temat kolejności wykonywania prac, dzięki którym właśnie dużo szybciej to się szyje i dużo wygodniej. No i niekoniecznie musi być tak, że nasz wykrój jest źle skonstruowany, bo mogliśmy zwyczajnie wybrać zły sposób szycia, złą kolejność. No i może końcowo wszystko się zgadzać, ale trzeba zmodyfikować sposób pracy. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału i trzymajcie się. Cześć!